Siema, wybraliśmy się już dzisiaj zmodyfikowanymi samochodami, będziemy się sprawdzać w terenie. Zobaczymy co z tego będzie, czy przeżyjemy. Na razie rozgrzeweczka, a później będzie pewnie jakiś cięższy. Tak jest, rozgrzeweczka, czyli przejazd przez rzeczkę, no i do góry piaskiem, także myślę, że spoko. Dobra, możesz jechać. Yeah. Rozgrzeweczka za nami, jedziemy dalej w teren. Walka kamerzystów. Sekundkę potrzebuję, bo ustawiam też przy okazji tą naszą nawigację, ale tu mam nieskonfigurowanego tego Osmanda i na przykład kolor mam jakiś szary trasy i w ogóle nie widzę, co to jest. Okej. Jakbyście nie wiedzieli, to w naszej dwuosobowej ekipie Kevin zawsze się zajmuje kwestiami nawigacyjnymi ze względu na jego duże doświadczenie. A ja sobie wygodnie jeżdżę. Tak sobie tutaj ciśniemy. No, Osmand, kurde, podziwiam, bardzo fajnie, jak na razie proponuję. Muszę sobie obczaić, jaki ty masz ten tablet od pana Chińczyka, bo ja też tu chciałem sobie kupić tablet, tylko żeby mi wszedł tak idealnie między radio a cup holdery. Ja też właśnie kminię jakieś mocowanie jakby zrobić. Na razie to tak prowizorycznie jest. Ziemniak wpadł jednym kołem. Tak jest, no, na styk. Ale myślę, że jak trochę dodam gazu, to się powinno wyprostować i wyjadę. Teraz mamy taki trochę techniczny już podjazd.
Zawieszenie fajnie się sprawdza, powietrze jak jest spuszczone z opon, no to fajnie mięciutko tutaj wszystko wybiera. Także dobrą robotę zrobiliśmy z zawieszeniem. No i teraz będziemy powoli jechać sobie, testować kolejne rzeczy, a wieczorem sprawdzimy oświetlenie jak działa. W ogóle jak wpadłeś w to tylnie koło ci oderwało. Ja myślałem, że ty zahamowałeś, tak miałem ci mówić, żeś tak nie hamował, wiesz, tak. Ale go teraz wyciągnęło zawieszenie. No, w prawo, cały w prawo, cały, zajebiście. Dobrze, dobrze. Okej. Stop. Kurde, nie wiem jak wpadniesz, wiesz, tyłem. Bagażnik nie oberwie. Na pewno zderzak powolutku. Prawo jak pojadę to To w lewo, dawaj w lewo, dawaj, bo tu masz korzeń z tej strony, to musisz na lewo się łamać. Jeszcze i bardzo powoli. O, to koło jest w powietrzu. No na wprost. O, masz w powietrzu koło. które? Tylnie zaczekać. Trochę w lewo i tak jedziesz powoli. Dawaj. Wiszę na dwóch, fajne uczucie. Jest git, będzie dobrze. Dobra, wszystkie koła są na miejscu. To było troszkę tricky, ale No. chyba się nam udało. Całe w prawo, cały, zajebiście. Okej. Welcome. Tu jest taka ścianka i ona blokuje koło. No, 6 cali jednak robi robotę. Tu jest inny prześwit. Moje koło musiało być w powietrzu, a tutaj żadne koło ci się nawet nie odkleiło. Nic. Przejechałeś jak po płaskim. Jak wyjechałem tam, na ten drugi korzeń się przechyliłem, to zrobiłem błąd, bo dałem hamulec i auto, wiesz, przechyliło się masą własną. No, poszło gładziutko. Jedziemy po kolejne wyzwania. No teraz to się zaczyna, a nie jakaś jazda po piasku. No. Jak możemy wywrócić auto, to wtedy jest zabawa. To wtedy jest zabawa, dokładnie. Wywracanie auta też, znaczy nie wywracanie, prawie wywracanie auta też było blisko. Ten co się tam przecina, normalnie Jurassic Park. No i lecimy. Tablet jako nawigacja zarąbiście się sprawdza. Osmand tutaj jest załadowany z profilem offroadowym, więc wszystko fajnie śmiga. No przed nami takie wyzwanie kolejne. Pytanie, czy to jest realne. Jest dość stromo. Oczywiście na kamerze to wygląda jakby płaskie. Zawsze na tych kamerach. Zawsze ta perspektywa jest spłaszczona, ale no zastanawiamy się. Będziemy zbadać teren. Zawsze jak się nie wie, czy się przejedzie, to trzeba zobaczyć, co się tam kryje. Nie ma opcji? Nie, to na mota albo nakłada. Nie zmieścimy się nad tym drzewkiem, trzeba byłoby je skosić, byśmy jechali idealnie we wąwozie. No to niestety. A szkoda, bo wygląda to fajnie. Aha, to nie było jednak drzewo. Nie było drzewo, tylko sobie siało takie dziadostwo. Tam jest jakaś chata? What the fuck? My wszystko w autach, tak? Otwarty. No. Zaczekaj, tam się przebiegnę szybko. Wydaje mi się, że możemy tak w nieskończoność iść i sprawdzać. Poczekaj, jakby ktoś chodził koło auto, nasłuchuj. Dobra.
No ten teren wygląda dość wymagająco. Wysokie korzenie tutaj są, tu wystają, aby tu najeżdżać takim trawersem. Tu jest mega ciasno w tym wąwozie. No ale jest to wykonalne, jest to wykonalne. Nie mówię, że nie. Jak zwiat? O kurde. Telemark 10/10. Wiesz co, tam jest chyba jakiś ośrodek, Aha. ale przed nim jest droga. Więc jak myślicie, czy powinniśmy tędy jechać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jedziemy. Tu fajnie wygląda. Ty byś się wspiął, myślę, z wyciągarką. Ty też byś się spiął z wyciągarką. Ale robimy to? Kurde, no powiem ci, że jest tak... Jest to wykonalne, wydaje mi się. Jest wykonalne, ale będziemy jechać po skarpie. No. Nie wiem. Zrobiłem złą rzecz. Zahamowałem na piasku podwórka. Aj. Ja nie wiem, czy ja tu wiadę. Zastanawiam się, czy nie nawrócić, szczerze mówiąc. Wyciągarką się wyciągnę, ale będzie Po tym, jakbyś jechał? po lewej. No. Nie taki ten. Myślałem po tej kolei niewystającej, a prawem po tamtej. Głośno jest, nie? Nie da rady? Jakbym jeszcze powietrza spuścił od samego dołu zmówię. Za stromo.
gość wywalczył. Udało się, ale jakie wnioski? Za dużo Pytanie, troszkę czy ta- powietrza w kołach Aha. i rozpęd musi być. Ja Musi być odpuściłem rozpęd. tutaj w tej końcowej fazie. Auto nie miało już, wiesz, tej siły, no i z piasku już ciężko tak nabrać. No widać było, że głęboki kopny. Czy my tam w ogóle gdzieś wyjedziemy? Tak, tam jest główna droga. Dobra, no to działamy i trzeba się zamywać Dawaj. stąd. No i co? No teraz Kevin będzie robił podejście. Myślę, że jak nie popełni tego błędu, który ja popełniłem, czyli się nie schamuje w czasie jazdy i tam przy samym końcu, gdzie jest największy taki uskok, to będzie dobrze. No i co, lajcik? Czyli jednak porady nie poszły na marne. Kurwa, jak rajdowa poszedł, nie? Wiesz, jak sypało piaskiem? Ojej, sorry. Jest chill. No, poprawimy się troszkę, ale zobacz, co fajnie to wyglądało. To jest plac zabaw. O, powiem ci, że tu jest hardcore disco. W dół bym się bał zjechać, ale w górę. Odpuszczamy chyba ten zjazd. Nie ma nas na tyle. Tak. Zademonstrujemy teraz w Jimnym to, co jest fajne. Asystent zjazdu. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale ten zjazd również wydaje się dosyć stromy. Ale damy radę. Jest. Teraz Jimny działa. pojedzie z asystentem zjazdu. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Asystenta zjazdu łatwo się włącza, ale ja mam zjazd. Najpierw sobie wbijamy 4x4. W tym przypadku reduktor idzie. Będziemy zjeżdżać na 1C i asystenta sobie klikamy w tym miejscu, a tutaj się nam na zielono zapala dioda, że asystent zjazdu powinien nam pomagać. On dohamowuje każde koło niezależnie, więc nie powinniśmy wpaść w żaden poślizg, uślizg i powinniśmy sobie spokojnie zjechać. Tak, i to, co jest fajne, to nie musimy się bawić sprzęgłym hamulcem, bo wszystko się samo dzieje, my tylko skupiamy się na tym, żeby kierować. w A dobrą wszyscy stronę. mówią, że ten offroad taki ciężki, a to wszystko samo Wszystko się dzieje. samo robi. Dobra, ogień. To ja się ustawiam. Jesteś gotów? Nie. To dobrze, ja też nie. Najlepsze jest to, że nie widać w ogóle nic. Do lewej. Prawo trochę, minimalnie. I masz proste koła i tak jedziesz. Prawo trochę. To, co jest w offroadzie najfajniejsze, to jak zjedziesz sobie z górki, no to potem zazwyczaj pod nią wychodzisz. Bo albo idziesz po kamerę, albo coś. Fajnie się to sprawdziło. Przy reduktorze asystent zjazdu spowalnia nam samochód do prędkości 5 na godzinę, więc powoli się tutaj fajnie samochód toczył. Słychać takie zgrzyty, że tam wszystko to działa. Polecam. Makłowicz. Offroadu. Jak dobrze jedziesz. Równo i powolutku. No, oczywiście na kamerze nie widać, ale jest tutaj dość stromo. Natomiast nie było to jakieś takie hardkorowe. Ja może i w samuraju asystenta zjazdu nie mam.
Ja może i w samuraju asystenta zjazdu nie mam, ale za to mam sprawną prawą nogę, zwolniony reduktor, więc i tak jedzie 2 na godzinę z tej góry i całkiem przyjemnie się zjeżdżało. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja już też mam sprawną nogę po operacji, także wcale mi ten asystent nie był potrzebny. No widzisz, a za niego zapłaciłeś. W każdym razie asystent zjazdu w Jimnym jest bardzo spoko, pomocny, jeśli się jakieś trudne zjazdy robi, no bo skupiamy się tylko na tym, żeby kierownicą operować, a nie sprzęgłem i hamulcem. No może dla początkujących to być bardzo fajna rzecz. I przy reduktorze włączonym mamy ograniczenie jakby prędkości. Samochód stara się utrzymać prędkość 5 na godzinę. Przy po prostu zapięciu 4 na 4, czyli 4H, no to samochód zwalnia do 10 na godzinę. Więc można też jakieś mniej strome podjazdy sobie troszkę szybciej zjeżdżać. No i tak to wygląda. Zjechaliśmy na plac zabaw. Teraz będziemy tutaj patrzeć, co się dzieje. Dalsza część upalania, urywania przegubów i niszczenia samochodów. I to wszystko, żeby wydać, znaczy tyle wydaliśmy, żeby robić to wszystko i myć się w rzece. Tak, No właśnie. warto kupić auto. Nikomu do głowy normalnie nie przychodzi, że dzisiaj pójdę się kąpać w rzece i srać w krzakach. Dopiero trzeba kupić takie auto i wtedy takie głupie pomysły wpadają Ale do głowy. pomyślcie, że są rozkładane talety do srania w krzakach i rozkładane prysznice, więc no, Są i co z taką chemią, że tam od razu potem wiesz, wszystko załatwia i wszystko załatwia za was. nic nie musisz robić. Asystent srania. Aleś tam wskoczył do tego bagna, nie? Zajebiście. I o to chodzi. Gotowy? Ja. Ja. San Miguel. San Miguel. Będzie głębokie. Jak myślisz? Nie wiem, nie widać. Tu może być ten. O, tu może być glina. No, tu się zakopać to lipa. Znaczy wiesz co można? Jeden jedzie, a drugi trzyma linę z wyciągarką. A tam zaryłem na tym. Gdzieś coś spodem. na co? Wyjeździe tutaj. No, bo on jest taki, dziura ma z jednej strony, ale to na pewno tym, na pewno osłoną. No i teraz tak, Kevin mówi, że jest chętny Ja jestem chętny jako drugi. na przejazd. Tutaj mamy boje ratunkowe. No ale oczywiście jak zawsze nie ma chętnego, żeby sprawdzić. Co, żeby sprawdzić? Głębokość, Głębokość. No tu jest trochę głęboko widać. Ale z lewej strony jakby jechać, albo nawet przez tamte chaszcze. nie? Kevin! Serio? Dobra. Powiem wam, że nie wiem co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc. Bo naprawdę wydaje się, że jest głęboko. Stronnie z boku. No, powiem ci, że To tam ciągnie. tam ciągnie. Ja co tu. Ale też wygląda, że może być głęboko. Tutaj jest płyciutko, przynajmniej to co widzę. No to tam dalej to najwyżej
No co, na wędkę, nie? Raczej będzie można. Nie trzeba szukać chętnego, chętny już się znalazł, więc lecimy z tematem. Bez problemu. Patrzcie Państwo, co tam się dzieje. Zawieszenie fajnie działa. Jesteśmy zadowoleni tutaj z tej roboty. Płyty, które tam też chronią właśnie różne elementy podwozia, też się sprawdzają. Już parę razy dostały. Widać tam jakieś ryski na nich, więc warto mieć takie osłony. Pokażę Wam tu listę wszystkich osłon, jakie mam pod autem. Może się tam uda jakoś, potem zrobimy jakieś, najedziemy kołami na coś, może się uda zobaczyć, jak to tam wygląda. A tutaj jest auto Michała, jego samuraj, wariat. Testujemy. O kurde, odważył się. Nie, jednak nie. Jednak nie środkiem. Autko się już teraz fajnie prezentuje. Ma już taki bardziej offroadowy klimacik, look. No i bawimy się. Co testujesz? Głębokość? No już masz połowę koła. No już ci chyta powoli. No to już prawie próg. No. Jeszcze z 10 cm. Nie wiem, czy tak będzie szło, wiesz, już cały czas, czy jest gdzieś głębiej. Może być jakaś dziura, nie? Może być dziura. Czekaj, fotę ci zrobię. Okay. Dobra. Na równo z progiem. Tak już Z prawej strony, nie? No. Nie w tą stronę. Ale jest kamienny. Gościu, co zrobiłeś? Zostawiłem sobie telefon na zderzaku u Kevina. No i on wjechał do wody, żebyśmy zrobili zdjęcie. No i sygnał jest, ale sygnał jest gdzieś pod wodą. Ale gdybyś miał dzwonki włączone, to byśmy go jeszcze jakoś wiedzieli, jak wyłowić. W każdym razie zmiana planów. Trzeba Jest dobre dno, tyle. Trzeba szukać, byleby go nie zakopać Ja nie wiem, czy nie lepiej będzie poczekać. rękami, żeby ten mus szedł, nie? Ale dałem dupę. On może być gdzieś nawet na początku. Tak mi się wydaje, on by szybko powinien spaść, nie? Ześlizgnąłby się, jak Gdzie tu ruszyłem. chyba byłeś bardziej.
Wydaje mi się, że tu są moje ślady. Tu są moje ślady. Tu jest prawe koło. Więc on powinien gdzieś odtąd zacząć. Chuj wie, w którym miejscu spadł. Ja pierdolę. Raz, dwa. Raz, dwa. Coraz lepiej. Co z niego będzie? No i tak, no to nic. Przebieramy nasze buty bojowe i jedziemy dalej. No chyba po ryż, nie? Chyba porysz. Z powrotem do Biedry. Wezmę, może przedmucham go powietrzem sprężonym. Hop, tu ma wszystko w tym aucie. O, no i wiecie, czekajcie. O, Suszenie stóp. pyk i ogarnięte. Niby mówią, że trzeba się myć, że wystarczy się odkurzyć, nie? No właśnie. No, zrobimy małe Wstępne suszenie. Telefon chiński, Ciągnie go do ryżu. ciągnie go do ryżu. No to masz. Haput. No. Ciągaj to. Etui. This is new etui. Stary na zakupach. Także z jednego telefonu już dzisiaj nici. Mój też zaraz padnie, no i nie będziemy mieli kontaktu ze światem. I tylko sranie w krzakach zostanie. Tylko to. Postój awaryjny, jechaliśmy i samuraj się zatrzymał. Zatrzymał się, ponieważ brakło mu paliwa. Czemu samuraj się zatrzymał? Nie ma paliwa. Czemu nie ma paliwa? Bo bag jest 10-litrowy. To taki mały bak. Żeby oszczędnie wybierać trasy. Akurat. To nam chyba nie wychodzi. A tak naprawdę z przypadku. Tak wyszło. Nie Tak chciałem. wyszło. Ale będzie robiony większy. Także Bo samuraj lubi dużo palić. To jest problem. Nie jest problemem 10-litrowy bag. To problemem jest to, ile pali. Ale patrzcie. tak się to Patrzcie jak zje. załatwi. Będzie żyg? Przeważnie jest. Pokażmy widzom, jak się tankuje. Samuraja tankujesz tak długo, aż się nie pożyga. Patrz, zje wszystko. Bo jeździłem do końca. Całkowicie. Nie? Jeszcze tak nie było, żeby Jeszcze nie się było tak. zatrzymał. Nie, zatrzymał się raz, jak jechaliśmy na wieżę widokową. Pamiętasz, na górce jeszcze ze zepsutym rozrusznikiem. No, była taka sytuacja, że zepsułem rozrusznik. Jest do teraz popsuty, w sensie spaliłem bezpiecznik rozrusznika. Kupiłem nowy, ale się okazało, że jest zły, więc nie ma bezpiecznika, jest po prostu na stałe spięty. No, nie róbcie tego w domu. My jesteśmy kaskaderami i mamy doświadczenie w tego typu Tak. sytuacji. Zatankowany. Podjeżdżamy teraz na stację i tak, żeby dotankować wszystko i na Siedlecką. To jesteśmy. O kurwa! No powiem Ci, że najpierw bym podjechał zobaczyć pod to, co się tam dzieje. No to jest właśnie to, gdzie ja w połowie prawie wykoziołkowałem. W połowie tego wzniesienia właśnie. Ale jak skręcimy tu w lewo, to tam jest łagodniejsze z lewej strony. Możemy zrobić najpierw, zobaczyć, wjechać na górę, z góry sobie obczajmy i później. Tak jest. Powiem Ci, że aż od razu mnie adrenalina złapała. To jest uzależniające. Jak teraz na to patrzę, to ja nie wiem, czy ja się odważę na to wyjechać. Wydaje mi się, że nie jest źle. Wiedźmy na to łagodniejsze najpierw. Wjeżdżamy dookoła, czy jak? Czy wbijamy tam na tą górkę? Co, spuszczamy powietrze. Tak, Będziemy- zobaczymy, czy nam to coś pomoże, czy jednak wymiękniemy w połowie górki. Górka oczywiście nie wygląda na dużą. Nie będziemy na piasku chojrakować, bo dzisiejsze podjazdy na piasku pokazały, że no nie jest to najłatwiejszy teren do jazdy. Na Tak. pewno, może nie teren do jazdy, ale pożeracz moczycy jest bardzo duży. No, natomiast Jimny idzie jak petarda. Ważne to nie odpuszczać. Nie odpuszczać. Tak jak powiedziałeś, tak jak zrobiłem.
i działa. Puszczamy na 0,8. Jest 0,8. Poszło jak burza. Jimny to ma kurde jednak moc. Bezproblemowo wlazło. Teraz Michał. Łatwizna, nie? Kurczę, z dołu wygląda strasznie. Z dołu wygląda po prostu strasznie. trzeba wziąć duży rozpęd. W Tak. sumie największym problemem w tym podwoziu było to, że nie miałem prędkości. A później jak ty już gdy rozpędziłeś się, to nie było lite. Tak, no trzeba Czyli robimy teraz trudniejszy. trudniejszy do swojego obczaru. Gość Polarisem podjechał i pytał, czy jesteśmy z Terenwizji. Nie Znaczy- jesteśmy z Terenwizji. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Oddział jesteśmy. Kraków. Pozdrawiamy Terenwizję. Miałem jechać nad morze, no ale tu też jest piasek. Jedzie samuraj. Zjeżdżamy teraz z bardziej stromej górki, a potem z niej wyjedziemy. Jak tutaj byłem pierwszy raz, to jeszcze w Jimny miałem fabryczne zawieszenie, więc strasznie bujało na tym piasku, było tak nieprzyjemnie, dziwnie się jeździło, natomiast teraz z tym nowym zawieszeniem to już jest całkiem inna jazda, to po prostu idzie jak burza, oponki też super się sprawują, powietrze spuszczone, no i easy, można jeździć. Ja spróbuję zrobić taki myk, żeby na dwójce na reduktorze bardzo powoli spróbować wyjechać pod tą górkę. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak myślisz? Myślę, że to nie wyjdzie. Ale do odważnych świat należy. Bez problemu. Bez najmniejszego problemu. Powiem wam, że zawsze mi się wydawało, jak oglądałem wszystkie te filmiki Terenwizji, że ten podjazd jest naprawdę trudny, ciężki, nie do wykonania. Że takimi autami jak Samurai czy Jimny może być ciężko ze względu na niską moc silniku. No jednak jest tu bardzo kopny piach, co widać. Do tego są duże kolejne i ten podjazd oczywiście nawet na ujęciu w kamerze wygląda na wysoki, a w rzeczywistości jest dużo wyższy, więc no, myślałem, że to będzie impossible, ale jednak się da. Tam u góry gdzieś macie Kevina, który zrobi komentarz do wyjazdu. Na początku chciałem powoli, ale jak potem zobaczyłem tam górę, to przypierdoliłem. No właśnie, tak myślałem, bo to nie wyglądało jak wyjazd powolny pod górkę. Początek ten był najgorszy, gdzie są te takie największe przepaście po bokach, bo tam kiedyś auto postawiłem tak z kosem, a później już tutaj na górze to można było na pełnej. No to dziękujemy za ten komentarz. Zapraszam na górę. Nawigacja sprawdza się super, także wydaje mi się, że to teraz będzie moja główna nawigacja samochodowa, tablet, bo jest bardzo fajnie duży, czytelny, łatwiej się też klika po tablecie, no bo nie trzeba tam precyzyjnie na telefonie klikać, tylko na dużym, fajnym ekranie. No i jak? Jedziemy Dla lamusów. easy, nie? Dajcie coś trudniejszego. Chcesz trudniejsze? Nie no, nie kozaki, nie kozaki. Tu jest po lewej takie. Tutaj, tak? Tu i tam jeszcze. Takie hardcore.
takie wyjazdy wąwozem, nie? Że to już musisz... O kurde. To już musisz zrobić idealnie precyzyjnie, żeby się nie wrypać. A ten to już jest w ogóle hardcore. Ja mam wrażenie, że jest pionowe prawie, że tamte chyba nie są nie mają aż tak pionach, wiesz? To jest w ogóle miejsce na piwa. No, nawet tu można namiot, tylko że tu się dużo ludzi kręci. A, to przyjadą o 7 rano. No mnie taki kusi, nie? Tutaj. Ale ten nie jest Wyjechać. jakiś ciężki, bym powiedział. No tylko jak cię wiesz, piasek gdzieś tu zniesie i przypierdzielisz no w to drzewo. To by była najgorsza opcja. No i trzeba jednak wykierować. Tamty już jest fajny. To co, ostatni zjazd dzisiaj i wyjazd? Ostatni zjazd i wyjazd nową trasą. Zobaczymy, co jakie doświadczenia i emocje przyniesie. Miejmy nadzieję, że tylko pozytywne. A następnie spróbujemy rozbić biwak. Mamy troszkę rzeczy do przetestowania. Więc chcemy sobie potestować, nie robić tego o 22, tylko żeby mieć jeszcze zapas czasu. Najpierw trzeba znaleźć miejsce, rozpalić ognisko, przygotować namioty, wszystko. Jeszcze troszkę czasu na to zejdzie. Jak zwykle, wydaje się 5 minut, ale godzina nie nasza. A jutro będziemy ciąg dalszą off-roadu udoskonalać. Nie udoskonalać. Uprawiać? Też nie uprawiać. Uprawiać. Będziemy uprawiać dalszą część eksploracji. No i na biwaku myślę, że też pokażemy, jakie tam mamy patenty, jakie pomysły, triki. Może coś komuś się też spodoba. Może kogoś zainspirujemy do offroadu. Ładnie wlazło. Ja zrobiłem sobie taki testowy podjazd. Do połowy nie ma tragedii, ale na dwójce jadę. Dobra. Aj, stromo. Jest tutaj troszkę stromo. To tak oczywiście na kamerze nie wygląda. Może spróbuję z jakiejś innej strony stanąć, żeby ten podjazd było widać, ale no widzicie, no ten wąwóz tutaj jest stromy. A najbardziej właśnie najstromiej, czy najbardziej stromo jest na samym początku, więc tu trzeba się bardzo mocno rozpędzić i przeatakować. Ciśniesz, malina! No i co? Wyciągarka! Nie no! Next try! Wracasz na dół? No, powolutku. No, końcóweczka, końcóweczka. Tak, myślę, że jakbym jeszcze większy rozpęd wziął, to już by poszło. Bo nie, że brak pomocy, tylko prędkość, no piasek mnie wyhamował po prostu. Mhm. Ale teraz sobie wyjedziesz, fajnie utwardzisz, to już będzie łatwiej. Całkiem bezpiecznie się cofa na takim kopnym piasku, bo jednak idzie tymi kolejnami. Jak hamujesz, to auto hamuje, bo się zagłębia w tym piasku. A jak na przykład jesteś na podjeździe błotnym, no jak jest zdecydowana różnica, bo jednak wciskasz ten hamulec i auto I się ślizgasz, nie? Tak, i nie wiesz, w którą stronę. To prawda. Jego piasek jest właśnie taki fajny, wdzięczny do offroadu. Do offroadu oczywiście samochodowego 4x4, ponieważ motocyklem takie coś, no to jest masakra. Tutaj to bym się bał, nie wiem, czy bym się bał, ale raczej nie miałbym z tego takiej frajdy jak tym małym wariatem. Jest moc! Ciśnij!
Ostatnie centymetry! Kurde, zakopałeś się trochę, cofnij. Jest! Nice. Mają się korby giąć. Jest siła. Teraz ja. O kurczę, powiem Ci, że jest spoko. Naprawdę ten podjazd jest spoko. Mniej rzuca niż na tym, bo są mniejsze kolejne. I tak naprawdę nie masz za bardzo gdzie wypaść. Tylko, że spalnia Cię strasznie. No jest chyba bardziej stromy, nie? Niż Jest tam. bardziej stromy. Ja tam aż spod tego lasku na dole wreszcie. I też lepiej chyba jak się wyjeżdża czuć prędkość, bo cię cały czas coś mija, a tu było takie... Tak, powiem Ci, pusto, że nie? jak truje wrzucałem tam na dole, jak już wjeżdżałem na podjazd, myślę, kurde, jak ta prędkość, że tu wyfrunę. A tu gaz w podłodze, odcinka nic. Tak to jest. Ale fajnie szarpało. Tak to jest, szalone ze 130 koni, to nie ma to tamto. Kurwa, moje pole! Dobra. Więc... O Jezu, jest to do góry nogami. Plan jest taki, że teraz Kevin będzie robił ten podjazd. Podjazd jest spoko w sumie. Mam wrażenie, że technicznie łatwiejszy od tego głównego podjazdu, ale... Zróbmy sobie światło. Ale na pewno bardziej wytraca prędkość. Może ze względu na to, że jest na nim zakręt i wbijamy się tą masą auta w ten piasek, przez co tracimy prędkość i trzeba zrobić takiego Esa Floresa tutaj, troszkę w prawo, troszkę w lewo. No i nagle z 30 na godzinę robi się 10. Tu nie chodzi o to, że nie ma mocy, tylko przez to, że się samujemy, no to już nie mamy tej trakcji, zaczynamy się kopać. Jest problem. Nie ma tę moc! Nie wiem, o co chodzi, ale wyjechałeś jak na podjazd do domu. Jakby nigdy nic, nie? Stary, w ogóle nawet cię nie przymuliło. Ale wiesz czemu? Bo mnie tak słońce oślepiało, że ja nie widziałem nic kompletnie. Uznałem, dobra, niech się dzieje wola Boża. No i kurde, poszło to. No i co, ja się męczyłem, duże kółka, dużo mocy i co z tego wszystkiego? Co mi z tego wszystkiego, jak ja bym nie wyjechał? No to co teraz? No to teraz jedziemy w tamtą stronę, szukamy jakiegoś miejsca na biwak i będziemy się rozkładać, póki jeszcze jest jasno. Zobaczymy, może jeszcze w nocy się pokręcimy, zobaczymy jak oświetlenie działa. O, to byłby bardzo dobry pomysł. Znaleźliśmy miejscówę fajną na kemping nasz dzisiejszy. I teraz tak, musimy się przez ten labirynt drzew tutaj dostać. Mamy pewien pomysł. Tędy? A tędy po lewej bardziej? Prawo? No, tylko są te gałęzie tu. Ale tędy też spoko. Jak tędy przejedziesz, to git. Tutaj się trochę pobawimy, żeby wjechać i zrobimy sobie fajny nocleg. Wejdziesz tu? No, nalajcie. Miejsca, nie? Plusy nieposiadania patrola. I teraz tu jakoś musisz ten... O. Ja mam tam z tyłu. Dużo masz miejsca. Mogę tak? Tak. Śmiało. Jeszcze metr. Powoli. Dobrze. Zajebista miejscowa. Lepiej niż dobrze. Patrz, a jak ty się tu wparkujesz, pojedziesz Tu. po prostu nie tą ścieżką, Tylko tą po prawej, no. to będziesz miał auto obok. No. Tu będziemy mieli plac.
Petarda. No i tak, wyczailiśmy sobie miejscówkę, gdzie w sumie da się tylko wjechać małymi autami. Nikt nam nie będzie przeszkadzał, więc zajebiście. No i teraz w sumie jeżdża Kevin. Śmiało, śmiało. Prostuj. Idealnie, na wprost, tak jak idzie. Plusy posiadania małego auta. Można wjechać do takiego Tetrisa. Dokładnie. No i co? Wszyscy gdzieś będą spali na środku pustyni, a my mamy miejscówkę rodem z Instagrama. Więc teraz w sumie rozłożenie Hotel za rzeczy. 1 000 000 monet. Dokładnie, teraz rozłożenie rzeczy. I może jeszcze później coś pojeździmy, chociaż nie wiem, czy jak rozłożymy, czy Się stąd nam będzie wyjedziemy. chciało, no. Najwyżej pojeździmy Pozostawiamy rano. sobie. Albo nie, sam tam jechałem. I było spoko. No i wyciągnąłem łopatę. Musiałem się rozebrać, bo kurwa gorąco jak chuj. No i zacząłem podkopywać te koła, co były wyżej, żeby... Pora na kolacyjkę i pokażemy Wam jeszcze tak na szybciutko, jak wygląda nasz obóz i jak tutaj dzisiaj śpimy. Tutaj mamy nasze ognisko. Witajcie tam, w naszym domu. Witajcie w naszym nowym domu. Ja się przeprowadzam właśnie do lasu. Tutaj już widzę, namiot jest, więc ktoś już tu jest stałym bywalcem, prawda? Tak, tutaj mamy otóż to 1 metr kwadratowy. No, nie byle jakiej cenie, ze względu na to, że jest to prestiżowe miejsce w środku lasu, osiedle parkowe albo leśne. Cisza, spokój. Tak, apartamenty. Najbliższy sąsiad 5 km stąd. No chyba, że są dziki po drugiej stronie albo jelenie, bo coś przed chwilą słyszeliśmy. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy spanie w namiocie i w hamaku na wysokości ziemi albo na wysokości 50 cm aktualnie jest bezpieczne. Ale doszliśmy do wniosku, że puścimy DJ Hazel I wszyscy uciekną. i wszyscy uciekną. Tak, ale trochę lekko tam zbroja została zabrudzona. Tak, Ale tylko tak kapkę, nie? ale doszliśmy Bo do wniosku, że akurat- to my jesteśmy naczelnymi w tym łańcuchu Właśnie. pokarmowym, więc jak coś, to my atakujemy pierwsi. Tym bardziej, że mieliśmy siekiery w rękach, także myślę, że nie No. będzie źle. Więc Kevin was oprowadzi i do zobaczenia. No to szybciutko. W zasadzie to dzisiaj sobie testowaliśmy tarpy i nasze rozłożenie, znaczy w sumie to Michała rozłożenie tych wszystkich itemów, które nabył, czyli takie fajne rurki,
które ja też sobie nabędę i będziemy trochę lepiej to robić, bo dzisiaj jest totalna prowizorka. Dzisiaj to po prostu było testowanie, które linki, jaka długość, jak to porobić. No i wyszło nam tu jakiś mini obóz powstał. Ja dzisiaj śpię w hamaku. Postanowiłem, że nie będę dzisiaj spał w namiocie, ponieważ w namiocie często śpię, a na hamak nie zawsze jest okazja, no bo nie zawsze są drzewa i możliwości do tego. Więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. W hamaku już dużo razy spałem. Z Amazonas Ultralight. Najlżejszy chyba hamak dostępny i to, co jest fajne, ma moskiterę, więc można w nim spokojnie spać bez obaw, że coś tam nas zacznie gryźć w nocy. Więc to mam przetestowane i sprawdzone. Bardzo fajna rzecz. No i jeszcze byśmy chcieli zrobić, ale to chyba zrobimy w jakimś osobnym filmiku, trochę więcej powiedzieć o systemie świateł, które tutaj zrobiliśmy. W zasadzie to Michał większość zrobił. No i przy kampingu, tak w skrócie, sprawdza się to fajnie. Mamy oświetlenie w zasadzie 360 i na Jimniaku, i na Samuraju. Możemy sobie oświetlić z każdej strony naszą przestrzeń, więc do biwakowania myślę, że to jest mega super sprawa. No i też jak się jeździ offroadem w nocy, co ma swój fajny, unikalny klimat, no to oświetlenie sobie boków, żeby widzieć na przykład ile mamy miejsca jak jedziemy, no to jest must have. Nie da się po prostu bez tego jeździć offroadem w nocy. Znaczy wiadomo, znajdą się jacyś wariaci, ale mega. No i tak wygląda ten nasz obóz. Dzisiaj sobie tutaj będziemy chillować. Tam kawałek dalej mamy ognisko. Nie robiliśmy ogniska zaraz przy naszych namiotach i hamakach, bo tam po prostu było miejsce na ognisko, więc skorzystamy z miejsca na ognisku, które tutaj znaleźliśmy i poza tym nie będzie się nam kopcić też na wszystkie rzeczy, nie będzie to smrodzić nam przez całą noc. Także na dzisiaj odmeldowuję się. Do zobaczenia następnym razem.